Cześć! W tym filmie przetestuję dwie nowe kamery działające pod aplikacją ICC. Do zakupu ich skusiły mnie bardzo dobre opinie, ilość sprzedanych egzemplarzy, zastosowane nowe rozwiązania oraz cena. Są to kamery, które posiadają jeden obiektyw nieruchomy oraz dodatkowo obiektyw na ruchomej kopułce. Testowałem już podobne rozwiązanie w kamerze Incumega, której test mogliście zobaczyć w tym filmie. Niestety tamta kamera bazowała na zupełnie innej aplikacji i nie wspierała protokołu ONVIF. Podstawowe różnice między tymi kamerami to takie, że ta biała, którą zamówiłem w wersji 4 megapiksele, posiada obydwa obiektywy o ogniskowej 3,6 mm, natomiast ta grafitowa, którą zamówiłem w wersji 8 megapikseli, posiada w sumie 3 obiektywy, z czego 2 o ogniskowej 2,8 mm oraz drugi obiektyw na ruchomej kopułce posiada ogniskową 12 mm i jest to coś na zasadzie czterokrotnego zoomu optycznego bazującego na przełączaniu się pomiędzy tymi dwoma obiektywami. Oczywiście producent sugeruje zastosowanie zoomu ośmiokrotnego, ale jest to już zoom cyfrowy. Podobnie jest z deklaracją o rozdzielczości kamery, ponieważ 4 megapiksele to tak naprawdę suma dwóch zastosowanych w kamerze sensorów, czyli w przypadku tej białej to 2 megapiksele dla kamery górnej nieruchomej i 2 megapiksele dla kamery na ruchomej kopułce. W przypadku 8 megapikseli jest analogicznie, czyli 4 plus 4 megapiksele. Jednak patrząc na oznaczenia na opakowaniu można wysnuć wniosek, że jest trochę inaczej, ponieważ biała kamera posiada rzekomo 6 megapikseli, czyli 3 plus 3 megapiksele, natomiast ta grafitowa 9 megapikseli, czyli zapewne chodzi o 3 sensory 3 megapikselowe. Jeżeli tak jest, to obydwie kamery powinny posiadać tę samą rozdzielczość nagrań. Sprawdzimy to sobie w dalszej części recenzji. Obydwie kamery posiadają doświetlenie kadru nocą zarówno podczerwienią, jak i światłem białym. Ta kamera z zoomem dodatkowo posiada światło alarmowe w czerwono-niebieskich barwach. Obydwie kamery zapisują nagrania na karcie microSD o pojemności do 128 GB. Zasilane są dołączonym do zestawu zasilaczem 12V 2A. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie uniwersalnego uchwytu montażowego, który umożliwia nam montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Kamery możemy połączyć z naszym routerem za pomocą Wi-Fi lub kablem LAN. Miłym zaskoczeniem jest zastosowanie w obu tych kamerach nowego sposobu dodawania do aplikacji. Nie musimy już kombinować z pokazywaniem kamerze kodu QR wygenerowanego w aplikacji, który w niesprzyjających warunkach, np. na zewnątrz w jasny słoneczny dzień, potrafiło sprawiać kłopoty z odczytem. Teraz kamery zostały wyposażone w dodatkową komunikację Bluetooth i aplikacja wykryje je automatycznie. Popatrzcie. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Klikamy tylko plus w górnym prawym rogu i od razu nam znajduje kamerę. Oczywiście dodajemy tutaj sobie ją do naszej sieci Wi-Fi. Klikamy OK. Connect to routers successfully. I gotowe. Kamery zamontowałem na zewnątrz, więc możemy sprawdzić sobie ich funkcje. Okazuje się, że obydwie kamery mają praktycznie identyczne funkcje. Jedyne różnice to możliwość zoomu na tej kamerze z 3 obiektywami oraz zakres regulacji górnej kamery. Tę w kolorze grafitowym możemy obrócić w zakresie około 180 stopni, natomiast tę białą w zakresie około 270 stopni. Kamery na zdalnie sterowanej obrotowej kopułce posiadają zakres regulacji 270 stopni. Daje to nam o wiele większe możliwości monitoringu posesji, ponieważ obraz rejestrowany jest z dwóch kamer jednocześnie i bez problemu możemy ustawić je tak, aby objęły zasięgiem kąt 180 stopni. Kamery posiadają możliwość włączenia śledzenia postaci i działa to bardzo dobrze. Kamera nieruchoma i obrotowa uzupełniają się nawzajem. Obydwie wykrywają ruch i wysyłają powiadomienie. Gdy włączymy śledzenie postaci, to wykrycie ruchu w kadrze z kamery nieruchomej wywoła kamerę obrotową i skieruje ją na poruszającą się postać, podążając za nią. Po zakończeniu śledzenia kamera obrotowa wraca po ustalonym czasie na pozycję, od której zaczęła śledzenie. Śledzenie odbywa się zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zasięg doświetlenia kadru nocą, zarówno w kolorze, jak i podczerwieni, jest bardzo dobry.
Kamera posiada dwukierunkową komunikację głosową, czyli możemy powiedzieć coś przez aplikację do osoby stojącej przy kamerze i oczywiście usłyszeć, co dzieje się w jej otoczeniu. Jak mnie słyszycie? Halo, halo? Mówię teraz z kamery grafitowej 8 megapikseli. Teraz mówię z kamery białej. Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Jak mnie tam słychać? Nie będę omawiał szczegółowo wszystkich ustawień, pokażę tylko zawartość całego menu ustawień, które w najnowszej wersji aplikacji jest wystarczająco precyzyjnie i zrozumiale opisane w języku polskim. Popatrzcie. Okazuje się, że rzeczywiście obydwie kamery posiadają te same sensory, ponieważ obydwie zapisują obraz w tej samej rozdzielczości. Obrazy z dwóch kamer łączone są w jeden o rozdzielczości 2304 na 2592, co wskazuje raczej na sensory 4 megapikselowe, ale jak to zwykle bywa w tak tanich kamerach, wszystko wskazuje na to, że jest to rozdzielczość interpolowana. 5-minutowy plik w kolorze zajmuje około 45 MB, natomiast czarno-biały nagrany nocą około 37 MB. Uśredniając przy ciągłym zapisie przez 24 godziny na dobę, na karcie 64 GB jesteśmy w stanie zgromadzić około 5-dniowe archiwum nagrań. Sprawdzę jeszcze tylko, czy wykryje je mój tani rejestrator, który testowałem na tym filmie. Link macie u góry ekranu. Rejestrator wykrył bez problemu obydwie kamery i wygląda to tak, jak widzicie. Przy okazji rejestrator prawdopodobnie obnażył nam prawdę o rzeczywistej rozdzielczości tych kamer. Podaną tutaj mamy rozdzielczość, która jest zgodna z rozdzielczością ściągniętych przeze mnie plików, ale obok pojawia się tajemnicze 720n, co prawdopodobnie może oznaczać rozdzielczość natywną 1280 na 720. Niemniej jednak za taką cenę nie należy spodziewać się cudów. Podsumowując, uważam te kamery za warte swojej ceny. Zastosowane rozwiązanie poszerza nam znacznie pole obserwacji otoczenia. Tak naprawdę cena tej tańszej białej kamery to dwukrotność ceny taniej lampy zmierzchowej z czujnikiem ruchu. I biorąc pod uwagę, że taka kamera może nam oświetlać podwórko, jak dwie takie lampy, oraz dodatkowo rejestrować zdarzenia, umożliwiać zdalny podgląd z dowolnego miejsca na świecie i wysyłać nam powiadomienia o tych zdarzeniach na nasz smartfon, to rachunek jest prosty. Linki do obydwu kamer umieszczam pod filmem. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. W miarę możliwości postaram się szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.